A ja już znikam i przekazuję mikrofon Silver or Team. Dziękuję. O, dobrze, słychać mnie. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawicie. Słuchajcie, z tej strony Gikeusz, z kanału wiadomo jakiego Gikeusz. Dzisiaj reprezentuję nasz zespół Silver or Team i naszą modyfikację Historia NECA. Być może część z Was mogła słyszeć o tej modyfikacji, być może nie wszyscy mogli gdzieś się tam spotkać z nią. Oczywiście opowiadamy o postaci NECA, który był nam znany jako Martwy Strażnik. Mam do Was pytanie, powiedzcie mi, czy ktoś z Was chciałby się podzielić, jak Wy postrzegacie NECA? Czy macie jakieś tutaj, ktoś chciałby się zgłosić i powiedzieć, oj tam ktoś jest z tyłu, dobra, to podejdę tutaj. No ja postrzegam NECA w taki sposób, że nie żyje. Bardzo dziękuję za ten bardzo ciekawy komentarz. Słuchajcie, w dzisiejszym temacie prezentacji chciałbym przybliżyć Wam, o czym jest ten projekt, co planujemy tutaj ciekawego wnieść w Gothicu. Plan prezentacji jest taki, najpierw skupimy się na tym pokrótce, o czym jest projekt, później trochę zahaczymy o głównego bohatera, porozmawiamy trochę o naszym systemie plotek, który planujemy wprowadzić. Przedstawię Wam strukturę projektu, narzędzia, z jakich korzystamy, ścieżkę dźwiękową, co tam planujemy zrobić, no i trochę informacji o mapie, trochę screenów będziecie mogli z tego zobaczyć. O czym jest projekt? No, akcja modyfikacji dzieje się na 2 lata przed przybyciem bezimiennego bohatera do kolonii, więc daje nam to trochę czasu na to, żeby pokazać pewne wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Też dużo próbujemy przebudować tej kolonii, żeby ona jakoś w miarę wyglądała. Odbudujemy parę rzeczy zburzymy, parę rzeczy zniknie, parę rzeczy się będzie pojawiało, także trochę tam planów mamy. Jak widzicie, jeżeli chodzi o zadania, to już na ten moment, tylko też ważna rzecz, to są zadania, które nie są jeszcze zaimplementowane, ale już na ten moment mamy ponad 100 zadań angażujących, które, no jak wiecie, jest już więcej zadań niż w Nocy Kruka, czyli gra może być trochę dłuższa, ale to będziemy o tym mówić szerzej, jak już faktycznie te zadania będą zaimplementowane, no bo wiecie, w procesie twórczym może to trochę się tutaj zmienić. Będzie 5 rozdziałów gry, będzie polski dubbing, no i stawiamy na tą fabułę jednak, żeby była ona z dojrzałym przekazem, żebyśmy mieli tutaj, opowiedzieli ciekawą historię w tym świecie kolonii. Chcemy podkreślić klimat więzienny, który był nam znany z Gothica, no i więcej chcemy pokazać obowiązków strażników ze starego obozu. Jeżeli chodzi o NECA, to myślę, że najważniejszą informacją jest to, że jako, że to jest główny bohater, to nie będzie drugi bezimienny bohater. To nie będzie drugi bezimienny, czyli nie będzie przez kolano walił cały obóz stary, nie będzie ich bił, tylko rozumiecie, NEC nie będzie drugim bezimiennym bohaterem, będzie realnie do swoich umiejętności, jeżeli chodzi o poziom trudności, czyli jak mamy na przykład jakiegoś orka, no to gracz, który będzie się wcierał w tego NECa, będzie realnie czuł to, że ork jest trudnym przeciwnikiem, tak? Także tak to wygląda. Zmieniliśmy jego wygląd, co mogliście zobaczyć już tutaj na pierwszym slajdzie. On nie wygląda jak ten stary, poczciwy NEC. Zmieniliśmy mu twarz. Na tym akurat renderze nie ma wąsa, ale normalnie posiada. I zmieniliśmy jego wygląd, żeby bardziej się wyróżniał, bo ten zwykły NEC, który tam leżał w jaskini, wyglądał jak jakiś ochroniarz z Żabki. Także tak to się prezentuje tutaj. No i tak jak tutaj jest napisane, będzie zaangażowany w codzienne obowiązki starego obozu. To jest też ważna informacja, bo uważam, że w przypadku starego obozu mało mieliśmy możliwości zobaczyć bezimiennego, jak on sobie tam działał, jak w ogóle działał stary obóz, jak działali strażnicy. Mieliśmy tam jakieś wątki o tym, że będą dostawy, że to my realnie jako NEC będziemy mogli uczestniczyć w odbiorze dostaw, będziecie mogli to zobaczyć, więc myślę, że to fajnie pokaże cały ten świat. System plotek to jest rzecz, którą planujemy wprowadzić. Mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego, coś, co może Wam się spodobać. System plotek to będzie taka pewna funkcja, gdzie gracz będzie mógł nasłuchać pewnych rzeczy, które rozmawiają postacie ze sobą. W sensie gracz będzie mógł sam zobaczyć,
o czym rozmawiają postacie? Postacie będą komentować jakieś wydarzenia, które tam dzieją się w kolonii i może to graczowi pomóc rozwiązać niektóre zadania, może to trochę gracza naprowadzić na jakieś rozwiązania. Wystarczy po prostu chodzić po mapie, słuchać, o czym rozmawiają postacie, co się tam dzieje. Myślę, że jest to ciekawa rzecz, bo to też jest jakby taki nacisk na imersję, że te postacie żyją, że ten świat w ogóle żyje, że to tło ma jakieś znaczenie. Struktura projektu. Chciałbym mimo wszystko pokrótce powiedzieć o tym, co planujemy tutaj, jeżeli chodzi o naszą organizację pracy. No jak wiecie, zależy nam na tym, żeby zespół był podzielony na działy. Każdy dział odpowiada za poszczególne rzeczy, więc tutaj mamy nasz, że tak powiem, menadżerski team. Jestem tutaj ja, jest Krychant, który również tutaj jest z nami. No i mamy tutaj cały nasz story, narrative design i writing. Także możecie sobie tutaj zobaczyć, jak tutaj wygląda. Tutaj są wszyscy nasi członkowie. W formie ciekawostki mogę wam powiedzieć, że jak na zespół gotikowy, czyli amatorskiego moda, który jest, wiadomo, jeszcze może nie tak bardzo znany, w zespole mamy już 20 osób. Także to jest naprawdę sporo. Tutaj mamy naszego kompozytora, który swoją drogą również pracuje przy Złotych Wrotach. Mogliście słyszeć ścieżkę dźwiękową ogrywając demo Złotych Wrót, także u nas również będzie tutaj Adach działał z muzyką. Tutaj mamy dział techniczny, nawet się pojawił Baszan, nasz nowy członek tutaj, który dołączył dosyć niedawno, jest również z nami. Mamy tutaj tłumaczenia, na razie ten dział dopiero powstaje, więc będzie więcej osób, pewnie z biegiem czasu, także tak to się prezentuje. Myślę, że ciekawą rzeczą dla Was, chociaż może bardziej dla osób, które realizują jakieś projekty, będą narzędzia. Słuchajcie, narzędzia mają na celu nam pomóc i zoptymalizować jakoś pracę. Nie wiem, czy się spotkaliście z tymi narzędziami, z nich akurat korzystamy. Pokrótce mogę Wam powiedzieć, że Miro to jest bardzo fajna tablica, zapisujemy różne tam rzeczy, robimy takie burze mózgów, fajne narzędzie, bardzo polecam. GitHub, no to myślę, że każdy zna, no jest to repozytorium, można robić wszystkie takie rzeczy związane z plikami, zapisywać. ClickUp to jest też jakaś organizacja, taka nasza wirtualna tablica, gdzie można taski zapisywać. No i Outline to jest nasza wiki, na której mamy wszelkie informacje fabularne i nie tylko techniczne. Także to pokrótce, jeżeli chodzi o te narzędzia. I ścieżka dźwiękowa, słuchajcie, ścieżka dźwiękowa, myślę, że to może być dla Was ciekawe, bo każdy z Was, kto grał w Gothica 1, zna doskonale ścieżkę dźwiękową i z lokacji, ze starego obozu i tak dalej. My planujemy wprowadzić trochę tutaj nowości, bo chcemy zrobić odpowiedniki soundtracków na porę dnia. Czyli jak mieliśmy na przykład jakąś dzienną wersję soundtracka, to będzie też jego nocna wersja. Mówię tutaj na przykład o soundtracku z obozów, no głównie z obozów, myślę, że to jest najsensowniejsze, by powiedzieć, z obozów, z natury, jak się chodzi po lasach, także to jest taka informacja. No i my chcemy, jeżeli chodzi o utwory, które znaliście, bo to też jest ważna informacja, my chcemy zrobić remaster tych utworów. Chcemy, żeby było inne brzmienie, żebyście słyszeli znajome dźwięki, żebyście słyszeli znajomą nutę, ale żeby była tam taka nutka świeżości, żeby było, no żeby można było się przede wszystkim uśmiechnąć, tak? Także słuchajcie, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o mapę, to myślę, że w kwestiach mapy mogę co nieco tutaj Wam powiedzieć. Mapa jest wobowana od zera. Dla tych, co nie wiedzą, co to znaczy słowo wobowana, no to po prostu to jest rozstawianie obiektów na mapie i słowo wobowana, no to jest taki, że tak powiem, twór na potrzeby tego. Po prostu stawiamy obiekty na mapie, którą znamy z Gothica. Robimy ją od zera, nie było żadnych drzew, żadnych tam struktur, poza tych znanych nam z obozów i z układu terenu, także wszystko mamy od nowa. No i rozbudowanie kolonii karnej. Chcemy zachować jej oryginalny wygląd. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja, że mimo, że to jest modyfikacja, no to nie chcemy też za dużo dawać nowych struktur, które mogą gdzieś tam wybić Was z imersji czy z czegoś innego. Także myślę, że bardzo warto o tym po prostu wspomnieć. Będziemy też mieli nowe obiekty, ale nie na zasadzie, wiecie, nie wiem, że powstanie nagle jakaś wieża nowa, czy coś takiego. Takie obiekty, które realnie mogą zniknąć po czasie, albo no, mogą tam ulec jakiejś zmianie. Także obiekty na pewno będą nowe. No i co warte, co najważniejsze, co warto wspomnieć, mapa jest ukończona w około 50% i zaznaczam, chodzi tylko o mapę, nie o modyfikację. Do modyfikacji jeszcze będziecie musieli trochę zaczekać,
ale mapa jest już ukończona około 50%. Mówimy tutaj tylko o rozstawieniu obiektów, nie mówimy o skryptowaniu tego całego łącznie z podnoszeniem przedmiotów, ale tak to wygląda. No i tutaj chciałem, żebyście sobie zobaczyli trochę screenów z tego, jak nasz tutaj level designer Tornwall pracuje, jeżeli chodzi o mapę. Jak widzicie, te tereny chcemy trochę wzbogacić. Tutaj przy starym obozie powstał mały taki obozik. Myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Tak się prezentuje dalej natura. U nas bariera cały czas jest włączona, żebyście też mieli świadomość, bo w Gothicu 1 bariera działała partiami. Ona się włączała, ale później znikała. U nas bariera będzie cały czas aktywna, żeby to po prostu dobrze wyglądało, żeby gracze, którzy chodzą po tej mapie, czuli, że są pod tą kopułą. Więc tak to się prezentuje. No tutaj macie dalej obiekty. Pewnie kojarzycie gdzieniegdzie te miejsca z Gotika. One, tak jak mówię, one są zmienione i one są bardzo diametralnie zmienione nawet momentami, bo dużo jest nowych obiektów. Tutaj jest wieża mgieł. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj mamy nową trawę, tutaj szczególnie są zadowoleni z nowej trawy chłopaki u nas. No i tutaj taki też screen z widokiem na stary obóz, z tymi zmianami, co tutaj są. I myślę, że to jest chyba fajny widok, co nie? Jak dla gotikowców, bardzo fajny widok, nie sądzicie? Słuchajcie, dalej mamy oczywiście las i tak naprawdę to tyle z takich stron. Tak chciałem wam pokazać mniej więcej, co tutaj mamy zaprezentowane i powiem wam tak, kto będzie klaskał po naszej prezentacji, dostanie krówkę, także... Dziękuję bardzo dziękuję. Macie jakieś pytania w ogóle? Bo tak się nie zapytałem. Wieża jest zawalona czy nie? To jest pytanie jak Nie? Wieża jest zawalona? Nie jest zawalona wieża, nie mamy zawalonej wieży. W sensie my nie bierzemy wydarzeń z Gothic Der Comic na te. W sensie u nas jest zawalona, o, to tak chciałem powiedzieć. No to jest tak jak było normalnie. Tak, jest tak jak było normalnie. 2 lata to jest, wiecie, 2 lata przed to nie jest też, nie daje takiego dużego pola do popisu mimo wszystko, żeby tam zmienić diametralnie ten. Tak, słucham? Czy ogólnie życie NECA przed kolonii jest połączone z kronikami myrtami ogólnie? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo każdy, kto gdzieś tam jest na naszych Discordach, o to się pyta. Będą subtelne nawiązania i do Kronik Myrtany, i do innych produkcji, ale stricte na połączenia lorowe, jeżeli chodzi o to, czy Nektar był na Archolos i tak dalej, niestety nie będzie. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Planujecie wprowadzić poziomy trudności? Jeszcze o tym, wiesz co, u nas to jest tak, że my jeszcze o tym nie planowaliśmy. Mamy nacisk na historię na ten moment, ale myślę, że będziemy robić jakieś bo gracze Gotika cechują się tym, że lubią też wyzwania, tak? O to właśnie pytam. Także myślę, że na pewno nie będziesz rozczarowany. Jakie tereny wam zostały do złomowania tak ogólnie? Bo jak już macie tak połowę, no to jak byś miał określić? Generalnie nasz level designer pracuje nad mapą i on zajął się najpierw nad terenami leśnymi. On zaczął robić wszystko dookoła tego. Na pewno obozy zostały wszystkie do złomowania i obozy przejdą, myślę, że konkretną zmianę, bo chcemy naprawdę dać dużo szczegółów, wiecie, wszelkie jakieś maści, bo Gothic 1 był biedny, jeżeli chodzi o detale, nie było tam w ogóle nic, a my chcemy wprowadzić, żeby coś się działo w tym, oczywiście na miarę kolonii, nie mówię, że nagle będą jakieś złote stoły i przeróżne rzeczy, tylko na miarę warunków kolonii, żeby było więcej detali. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Tak, słucham? Pod kątem fabularnym, czy całość kolorni będzie do użytkowania dla gracza, czy będą jakieś tereny zablokowane? To jest dobre pytanie, bo tak jak mówiłem, NEC niestety nie będzie posiadał umiejętności takiej jak bezimienny, dla niego ork faktycznie będzie realnym problemem, jednak tereny będą ograniczone, jeżeli chodzi o chodzenie NECa. Będą w sposób normalny ograniczone, w sensie nie będzie tam, myślę, żadnych takich chamskich stopaczy, ale wiecie. Jeszcze jakieś pytania? Czy będzie można mieć zadanie we wszystkich obozach? Jeszcze raz? Czy będzie można odwiedzić mieć zadania w każdym obozie z tych trzech? Czy raczej na przykład tak. nie będą? Tak, będą zadania, jest fajna ścieżka fabularna na to poprowadzona, będą zadania i też myślę, że bardzo ważną informacją, którą mogę tutaj dodać spoza prezentacji, mimo że wiecie, NEC jest już strażnikiem starego obozu, więc jego ścieżka rozwoju jest, znaczy on jest cieniem, ale jego ścieżka rozwoju jest i tak ograniczona do tego strażnika. Więc my wprowadziliśmy takie
jak to się nazywa, klany? Kręgi, kręgi. Wprowadziliśmy kręgi, wojowników i łowców i NEC będzie mógł do jednego z nich przyłączyć w zależności od tego, jaki gracz preferuje gameplay, czy chciałby bardziej iść pod to, czy pod to, więc będzie jakaś ścieżka rozwoju. No, także nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, chyba tak. Tak, słucham? A będzie gra pod magię? Czy raczej nie? Nie, NEC niestety będzie miał ograniczony w ogóle dostęp do magii. NEC będzie mógł korzystać tam z jakichś mniejszych zwojów, ale ogólnie runy i ścieżka magiczna nie bardzo. No, byłoby to troszkę sprzeczne. Tak, słucham? Jak długa będzie przygoda? To jest bardzo dobre pytanie. Mamy zaplanowane 5 rozdziałów gry i tak jak mówiłem, mamy spisane ponad 100 zadań, które nie są jeszcze zaimplementowane, więc nie ma co mówić, że tak realnie będzie. No ale biorąc pod uwagę, że jest tych 100 zadań ponad, no to już jest więcej niż Gothic 2 Noc Kruka, czyli myślę, że można liczyć na podobną przygodę. Tak, słucham? To jest mod do dwójki, czyli cała kolonia będzie w Gothicu. Słuchajcie, przepraszam, wejdę tutaj na chwilę, bo pytania się mnożą. Nie wszystkie słychać. Ja będę podchodził po prostu z mikrofonem do kogoś, kto podniesie rękę, żeby każdy mógł usłyszeć. Tutaj kolega czeka już od jakiegoś czasu, tak Dobra. od niego zaczniemy. Więc ja mam pytanie. Tak, czy słucham. w sprawie mapy zostanie dodana może stara przełęcz koło starej kopalni, czy to będzie taki dalej wycięty obszar, jak było w Gothicu 1? Planujemy coś z tym zrobić, bo wiemy, że to jest tak dziwnie ucięte tam w tym jednym miejscu. Nie wiem, nie podjęliśmy jeszcze działań konkretnych w tym kierunku, bo zajmujemy się innymi tam sprawami na mapie, ale będziemy nad tym myśleć. Jeszcze jakieś pytania? Powiedz mi, jak chcecie utrudnić tą walkę z tym, powiedzmy, orkiem? Czy po prostu będzie miało dużo HP, że będzie gąbką na miecz, czy w jaki sposób zmienią się animacje, że gracz będzie musiał inaczej z nim walczyć? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że głównie celujemy, siłą rzeczy wiele takich, jak to powiedzieć, na pewno będziemy chcieli podnieść poziomy trudności wroga, czyli tam, nie wiem, HP i tak dalej, chociaż ja też nie jestem jakimś stricte zwolennikiem utrudniania gry poprzez podnoszenie statystyk przeciwników, ale siłą rzeczy pod kątem NEC-a myślę, że będziemy musieli się na coś takiego pokusić. Będziemy myśleć jeszcze, czy możemy to w jakiś sposób utrudnić mechanicznie pod kątem animacji, ale raczej będziemy celować w statystyki. Czy będzie bonus do walki z kretoszczynami? Słuchaj, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Jak wiecie, NEC-a najgorszym przeciwnikiem są kretoszczury, więc myślę, że bardziej byśmy mogli celować w jakiś debuff niż ten. Także bardzo dziękuję za pytanie. Jakieś jeszcze pytania? Będzie wytłumaczone fabularnie, jak zginął od kretoszczurów. Będzie wytłumaczone, ale może to niekoniecznie zginął od kretoszczurów, słuchajcie. Może było tam coś innego, może jakaś intryga, może coś tam się innego działo. Tego się dowiecie, grając naszą modyfikację. Jednak dużo osób właśnie podejrzewa, że historia NEC-a to jest modyfikacja, która bierze NEC-a na warsztat, idzie po grzyby i umiera. U nas tak nie będzie, u nas faktycznie poznacie trochę bliżej tego NEC-a. Myślę, że go polubicie, także to tyle. Macie jeszcze jakieś pytanka? Tutaj. Halo? Tak, słyszę. Tak, ja się chciałem zapytać o progresję, ale już z tego, że ktoś mnie już uprzedził, to mam inne pytanie. Jak dużo pracy weszło w nową trawę? Oj, słuchaj, to można liczyć w miesiącach. Nie no, oczywiście żartuję, ale dużo pracy było, dużo było pracy. Dopiero nasz nowy grafik 3D, który do nas dołączył się, wziął sprawy w swoje ręce i zajął się tylko stricte roślinnością, przestawianiem drzew i te sprawy. Także myślę, że z 2 miesiące ponad. Dobra, pytanie szybkie. Ile będzie zakończeń? Trudne pytanie. Trudne się wylosowało. Trudne się wylosowało jak najbardziej, ale tak, na pewno będziecie mogli liczyć na więcej niż jedno zakończenie. To wam mogę od razu powiedzieć. Te zakończenia będą, wiadomo, zależne od różnych czynników, od wyborów, od tego, jaką NEC obrał tam ścieżkę, co robił, jak się zachowywał. No mówię, nastawiamy ten nacisk na fabularny aspekt, żeby gracz poznał przede wszystkim historię. To skoro będzie więcej zakończeń, to przy każdym NEC umiera? Słuchajcie, tego się dowiecie, grając nasze modyfikacje, ale myślę, że coś w tym jest. Macie jeszcze jakieś pytania? No, ja mam jeszcze jedno. Tak, słucham. Czy w grze będzie możliwość zdobycia kamieni ogniskujących? Nie, niestety nie będzie można zdobyć kamienia ogniskujących.
I drugie, czy jak rozumiem ostatnim zadaniem będzie pójść do jaskini? Tak? Niekoniecznie. Jednak wszystko na to wskazuje, że tak mogłoby być, ale niekoniecznie. To mówię, to są już tematy, które nie mogę wam powiedzieć wprost, bo będziecie musieli to zobaczyć grając naszą modyfikację i liczę na to, że po tym dzisiejszym spotkaniu wejdziecie sobie na telefony i powiecie historia Neka, fajny mod, wejdę, zobaczę i zaczekam, przede wszystkim zaczekam. Jeszcze jakieś pytania? Jaki system wobowania mapy od zera? W sensie to się chyba fabularnie aż tak bardzo nie zmieniło. Jeżeli chodzi o wobowanie mapy od zera, to jest też fajne pytanie, bo kwestia tego jest taka bardziej techniczna. My mieliśmy problem, żeby mieć wszystkie woby na tej kolonii z Gothica 1, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie mapę z Gothica 2, w sensie z Gothica 1 i zrobimy ją na miarę Gothica 2 i spróbujemy ją zrobić od nowa, bo będzie po prostu większe pole do popisu dla naszych level designerów. Jakie jeszcze tam było pytanie? Bo słyszałem, że ktoś coś tam mówił. Będzie jakiś system szybkiej podróży? Pewnie, że będzie. Będzie system szybkiej podróży. Planujemy wprowadzić znaki. Myślę, że to jest dobra informacja dla Was. Ale będzie to, wiecie, znaki też będą w pewien sposób ograniczone. To nie jest tak, że wiecie, na każdym rogu będzie znak, do którego się będzie można teleportować. Planujemy wprowadzić w takich najważniejszych punktach, które my uznamy, że będą, szybką podróż, żeby uniknąć tego backtrackingu, bo jak wiecie, po Gothicu, już w zwykłym Gothicu 1 macie backtracking na skalę ogromną, więc u nas będziemy chcieli unikać tego backtrackingu, żebyście mogli dobrze się bawić. Ja podejdę tutaj. To skoro akcja modyfikacji jest 2 lata przed rzuceniem bezimiennego, to będzie możliwość spotkania 4 przyjaciół? No pewnie, że będzie można spotkać, tak, jak najbardziej. Czy będziecie mieli dostępne narzędzia do tworzenia filmów w świecie waszej modyfikacji, w sensie czy będzie Marvin dostępny? Będzie Marvin dostępny, ale będzie trochę inaczej wyglądał, że tak powiem. Jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, byliście niesamowitą publiką. Życzę Wam wszystkim... Życzę Wam wszystkim udanej zabawy, zapraszam na inne atrakcje tego eventu. Dziękuję bardzo Barnaba za zaproszenie. Oddaję głos. A my dziękujemy. Jeszcze raz brawa tutaj dla Silver Team.